Mówimy o planie diabła, a plan diabła w świecie społecznym czy politycznym to jest komunizm. Są takie trzy podstawowe założenia komunizmu, czy takie rzeczy, do których oni chcą cały świat przekonać. Po pierwsze, nie ma Boga. Nie? To jest pierwsze założenie komunizmu, dlatego mówimy, że jest to system diabelski, ponieważ jeśli Bóg mówi tak, to diabeł mówi nie. Nie? I tu właśnie nie ma Boga. To jest podstawowy cel diabła, to jest podstawowy cel komunizmu. Drugi cel w odniesieniu do ciebie to jesteś zwierzęciem i masz zachowywać się jak zwierzę. Dzisiaj troszeczkę ten temat będziemy bardziej rozwijali, mówiąc o tym, jaki plan dla szczególnie młodego pokolenia mają komuniści. Dzisiaj oni się, wiecie, nazywają ekolodzy, globaliści, alter jacyś tam, neomarksiści. To tam nazw jest dużo, ale wspólne mianowniki, te właśnie trzy, które przedstawiam, czyli nie ma Boga. Drugi, jesteś zwierzęciem, masz się zachowywać jak zwierzę. I trzecie takie założenie, nie masz przyrodzonych praw. Nie masz przyrodzonej własności, czy zdobytej własności, czy kupionej własności. Po prostu nie masz własności, czy nie ma własności prywatnej. Nie masz wolności żadnych. Wszystko daje ci partia, państwo, w przyszłości rząd światowy. Czyli nie ma danych przez Boga praw i wolności. Nie? Tu mówiłem tydzień temu o tym, jakie są takie przykładowe rozwinięcia tej koncepcji, że nie ma Boga. Pierwsza, taka najbardziej znana, to jest relatywizm. Nie ma niezmiennych praw moralnych. Wszystko jest zmienne. Nie? Tego dzisiaj wszyscy są uczeni na różne sposoby. Od przedszkola do Opola. Cały czas nie ma nic trwałego. Każdy ma swoją prawdę. Ty masz swoją prawdę, pani ma swoją prawdę, tam panowie w rogu też mają swoją prawdę. Wszystko to jest gówno prawda, bo prawdy nie ma. Nie? To jest dzisiejszy przekaz, który bombarduje cię od uniwersytetu po głupi serial, najgłupszy serial, najmądrzejszy uniwersytet. Dokładnie taką samą prawdę do głowy będzie ci sączył. Bóg nie jest Panem historii. Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest Panem historii, jest Królem Królów, Panem Panów. Komuniści mówią, Bóg nie jest Panem historii, rządzą nią prawa naturalne. I tu będą jakoś tam walki klas, różne jakieś tam walki o ocieplenie, czy z ociepleniem, nie wiem o co, ale chyba oni chcą, żeby im było ciepło, nie? Czy oni się mrożą jakoś? Raczej, czyli, jest frakcja zmarzlin. Trzeci taki punkt, który wynika z tego, że nie ma Boga, który jest tym obszarem ataku, to jest naród, nie? Mówi się, że rodzina to jest przestarzała, nie? Że już w ogóle tu w Austrii, nasza Polonia austriacka i przyjaciele z Austrii nam opowiadali, że już na przykład w Austrii taki znak, że idzie kobieta z dzieckiem, to jest już wyeliminowany, to jest już ten rasizm, ksenofobia, nie wiem, co tam, wstecznictwo, obskurantyzm i w ogóle najgorsze. Teraz jest już 2 lesbijki albo 2 homosiów, to jest taki znak na przejściu dla pieszych, też zdaje się mężczyzna w kapeluszu już też nie może być, to tam mieli takie znaki graficzne, to jest już objaw seksizmu, rasizmu i w ogóle pedofilii chyba też, nie wiem, ale to tak się właśnie już dzieje. Nie może być normalna rodzina. Kościół oczywiście też już jest albo niepotrzebny, albo musi być takim kościołem, głoszącym ideały komunistyczne, no to wtedy jeszcze jakoś tam może sobie przez pewien czas egzystować. No i dzisiaj już jest ta walka z narodem, nie? Naród, przestarzały wytwór historii, zbudujemy nowe społeczeństwo bez podziałów na klasy, narody i religie. No to jest, nie ma Boga, no to jest ten niby ludzki, humanistyczny, a w rzeczywistości diabelski plan rozwijany. Dzisiaj chciałem, żebyśmy troszeczkę bardziej zajęli się tym drugim punktem, że jesteś zwierzęciem i masz się zachowywać jak zwierzę. Kto należał do pionierów? Jest tu jakiś? Nie ma.
Ale przynajmniej niektórzy pamiętają czasy pionierów. Czytaliśmy to już, każdy w moim wieku miał czytanki na języku rosyjskim. Od 5. klasy chyba szkoły podstawowej język rosyjski już był obowiązkowym językiem. Dość dużo tych godzin było, więcej na pewno niż historii Polski teraz, nie? I tam były takie czytanki o pionierach. Niekiedy w Kraju Rad, to była taka na takim grubym, kredowym papierze, bardzo dobre ilustracje, taka gazeta, gdzie piękno Związku Radzieckiego było oczywiście przekazywane, piękno przyrody, tak, oczywiście, to prawda, ale nie pokazywali tam ani kanału tam jakiegoś białomorskiego, ani tam zdewastowanych tych obszarów przez te miasta. Takie obozy pracy to nie, tylko takie ładne tam gdzieś obrazki, no to się nawet przyjemnie oglądało, no i tam zawsze gdzieś jakaś taka historia, jak to wielki i największy i najlepszy jest Związek Sowiecki. I gdzieś w tej całej propagandzie każdy zetknął się z historią bohatera pionierów. Na jakim fundamencie takim wychowawczym zbudowana jest ta organizacja pionierów? Na kulcie Pawki Morozowa. Kim był Pawka Morozow? Jak wiecie, to jest Ukrainiec. Wtedy Rosja zdecydowała, że wykończy bogatszą część ludności Ukrainy za pomocą głodu, nie? Po prostu weźmie ich, wymorduje ich głodem. To taniej, nie trzeba tam, wiecie, jakichś cyklonów, nie trzeba ołowiu, nie trzeba tam różnych pomysłów, jakiś głodem po prostu i się reszta no, załatwi. Czyli zabrano całe zboże z Ukrainy, a potem postawiono na granicach kordon wojskowy i czekano, aż ludzie sami wymrą. Nie? Taki był ruski plan, to jest to szczęście ludzkości. No oczywiście ludzie na różne sposoby próbowali to obejść, albo kradli gdzieś z tych sowieckich magazynów zboże, albo jak co bardziej przemyślni gospodarze próbowali gdzieś schować zboże. Nie pamiętam, jaką niegodziwość swoich rodziców, którzy chcieli uratować życie swojej rodziny, wykrył Pawka Morozow, chyba że schowali, mi się wydaje, nie? Tutaj pionierzy może mnie poprawią. Chyba że schowali, nie oddali, tak jak państwo kazało, nie byli posłuszni państwu, to niektórzy chrześcijanie legaliści powiedzą, no Pawka Morozow miał rację, doniósł na swoich rodziców, bo oni nie słuchali państwa. Państwo radzieckie kazało oddać całe zboże, a oni oddali niecałe, nie? Oczywiście przyszli Sowieci, rodziców rozstrzelali i Pawkę Morozowa ogłosili bohaterem, przedstawili całej wsi, że teraz ma cała wieś brać z niego przykład. Wieś nie była taka głupia, co zrobiła z Pawką Morozowem, wiecie? Zabiła. No tak mniej więcej jeszcze mieli jakieś poczucie sprawiedliwości. No i w tym momencie Pawka Morozow już trafił w całym świecie na ołtarze komunistyczne jako wzór do naśladowania dla wszystkich dzieci. Doniósł na swoich rodziców. To jest hasło komunistów dla młodzieży. Zbuntuj się. Jakbyście myśleli, że to jest wytwór ludzki, to otwórzcie sobie list na przykład do Tymoteusza albo list do Rzymian. Możemy sobie to znaleźć. Jeszcze do tego będziemy później wracać, ale zobaczcie werset z 1 rozdziału listu do Rzymian, rozdział 30. Tam najpierw jest plan komunistów pokazany i tu widzimy potwarcy, tu jacy są ci ludzie, którzy tłumią prawdę o Bogu, którzy głoszą teorię ewolucji, jakie jest ich tło moralne, potwarcy, oszczercy. Tu nic dziwnego, tu profesor Rychwałd, tu też jest obecny, podsłuchuje, co się dzieje w jaskini reakcji i konserwatyzmu. Tutaj ci ludzie stosują, ostatnio profesor Rychwałd pokazywał, jak na przykład można znaleźć dowód na ogniwo pośrednie, chodzący grzyb. Proszę sobie zobaczyć, nie? Tanio, za 100 można mieć chodzącego grzyba. Opowiadał też, ucząc drogie dzieci w jakimś tutaj ewolucjonistycznym przedszkolu, czy może szkole podstawowej, jak wykopaliska takiego ogniwa pośredniego między Ziemkiewiczem a człowiekiem, między małpą a Ziemkiewiczem, nie? Tam montowali z zębu świni razem ze szwagrem. Także to, że tu ciekawe, że komuniści razem z jezuitami prowadzili
prowadzili działania tworzące te ogniwa pośrednie, taki Théâtre de Chardin, to jest właśnie zakonnik, zdaje się jezuicki, nie? No, jezuita w latach 30. razem z komunistami, młotek, śrubokręt, nie, sierp i młot i jest ogniwo pośrednie, także potwarcy, oszczercy i tak dalej, ale w tym opisie tych ludzi znajdujemy wynalazcy złego i rodzicom nieposłuszni. Ten bunt wobec rodziców jest, można powiedzieć, manifestem bezbożności, jest elementem manifestu komunistycznego bezbożności. Jeśli zobaczymy już opis, tu mamy plan, a w liście do Tymoteusza zobaczmy efekt. Proszę bardzo, drugi list do Tymoteusza, to są ludzie czasów ostatecznych. Apostoł Paweł przestrzega, prorokuje, mówiąc, jaka będzie przyszłość i mówi, w czasach ostatecznych tak będzie wyglądało społeczeństwo. Proszę, 3 rozdział od 2 do 5 wersetu. Może ktoś, mamy mikrofon jakiś, żeby mnie na chwilę zluzować. 2 Tymoteusz, 3 rozdział od 2 do 5. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Dziękuję. To jest pokazanie sytuacji społecznej, politycznej, obyczajowej Kościoła czasów tuż przed porwaniem, tuż przed czasem apokalipsy. Czyli w tych czasach ostatecznych tak będzie wyglądać społeczeństwo. Zobaczcie, ten opis nie jest chyba nam jakoś obcy. Nie? My już to widzimy. No, wniosek stąd jest dość prosty, ale to nie będę, że tak powiem, kpił z waszego intelektu. Sami możecie sobie ten wniosek wyprowadzić. Zobaczcie, że jednym z podstawowych ataków na nas to że jesteśmy sektą uzbrojoną, tak jakby posiadanie broni legalne przez praworządnych obywateli było czymś złym. Zobaczcie, to jest przecież hasło komunistyczne. Uzbrojony obywatel dla komunistów to jest jedno z największych niebezpieczeństw, nie? Oczywiście, jak ten obywatel będzie głupi, to mu tam żadna nawet rakieta międzykontynentalna nie pomoże, nie? Dlatego jeszcze musi być świadomy, poinformowany, moralny obywatel i uzbrojony, no to już komunizmu nie ma, spieprza w swoich kalesonach, nie? Dlatego trzeba rozbroić obywatela, nie? Czyli pierwsza rzecz, jaki jest atak, że jesteśmy sektą uzbrojoną. Nie, tak jakby właśnie mówię, posiadanie broni przez praworządnych obywateli było czymś złym. Od razu możecie zobaczyć, jakie jest źródło, że to komuszy umysł musiał ten zarzut wymyśleć. A drugi zarzut pod naszym adresem, że jesteśmy uzbrojoną sektą apokaliptyczną. Czyli tak, jak czytamy, że ludzie czasów ostatecznych będą tacy, my otwieramy okno albo telewizor i widzimy takich ludzi i całe społeczeństwo i mamy powiedzieć, nie, apokalipsy nie będzie, kłamstwo, nie ma niczego, nie widzimy, udajemy głupków. Czyli rozbrojony jełop. To jest właśnie plan katolickich komunistów, którzy nas dzisiaj atakują, także proszę bardzo, słuchajcie. Ludzie, można słuchać kogo się chce. Apostoł Paweł tutaj już pokazuje świat zdominowany przez diabła. Że spisek diabła taki daje efekt społeczny. Czyli, że wytworzy takie społeczeństwo, że ono jeszcze takie nie było. Kiedy apostoł Paweł mówi, że w czasach ostatecznych tacy będą ludzie, to znaczy, że w jego czasach jeszcze tacy nie są. Nie? No bo inaczej to by było bez sensu. Co to za proroctwo? No to już są, no to jak było, nie? Tak jak ja bym dzisiaj mówił to, że ludzie dzieci będą rodzicom nieposłuszne w czasach ostatecznych, nie? I to, że dzisiaj są posłuszne. Już nie są posłuszne. Już wiemy, że to się dzieje. To niestety. Dlatego zobaczcie, że tu jest z jednej strony, można powiedzieć, widzimy materialistyczny spisek, a z drugiej strony widzimy ogromny skutek, ogromny sukces tego, wydawałoby się, prostackiego, głupiego spisku. Nam już powiedziano, że komunizm upadł, a my widzimy, że on triumfuje każdego dnia coraz bardziej. Nie? Czyli zobaczcie, metoda, czy ten
obszar poznawczy komunizmu jest tak głupi, że to wiecie, nawet już nikt się nie zajmuje zwalczaniem tego. Ale jednocześnie cały czas to idzie naprzód. Co jest? Na pewno jest spisek ludzki, za tym stoi, nie? To widzimy, że na przykład wejdziemy na uniwersytet w Austrii i wejdziemy na Uniwersytet Państwowy w Stanach Zjednoczonych, powita nas plakat komunistyczny, taki sam. No to zaraz. Jak dwóch robi to samo, to się nie umówili? Chcecie nam to powiedzieć? Na dwóch końcach świata robią dokładnie to samo. Nie? Czyli mamy z jednej strony spisek ludzki, to jest oczywiste, nie będę tam za długo się nad tym rozwodził. Ale to, że ludzie kupują kłamstwo tak łatwo, że mają bariery immunologiczne, umysłowe cofnięte, to już jest zjawisko duchowe. Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w 2 mówi, dlaczego ludzie wierzą głupstwu. Dlaczego wierzą głupocie? Pamiętacie? Dlaczego ludzie przyjmują bzdurę? Łykają jak pelikany. Jest prosty powód. Słuchamy? Wcześniej odrzucili prawdę. Pamiętacie, opisałem kiedyś scenę profesorów Lubelskiego Uniwersytetu, prawicowych, którzy się zebrali na kolację i wiecie, o czym dyskutowali? Autentyk. Było tam parę osób z was na tej kolacji. Profesorowie, doktorzy, habilitowani, rehabilitowani, modyfikowani, różni. Tematem dyskusji były horoskopy. Oto elita narodu. Znacie rozwinięcie tej genialnej frazy. To jest zjawisko już duchowe. Ono oczywiście jest wspomagane, czyli spotyka się plan, który realizuje grupa ludzi z atmosferą duchową, którą kreuje szatan przez zamazywanie czy odpychanie ludzi od prawdy. I efekt tego to jest właśnie to społeczeństwo czasów ostatecznych. Ale wróćmy do tego zwierzęcia. Nie? Jesteś zwierzęciem i masz obowiązek zachowywać się jak zwierzę. Nie? To taka parafraza jednego z takich haseł narodowych. Jest 11 listopada niedługo, no to warto pamiętać, czy jestem Polakiem, czy jestem człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boga, czy jestem zwierzęciem. No bo jak jestem zwierzęciem, to mam zwierzęce obowiązki zachowywać się jak zwierzę. A jeśli jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to moim obowiązkiem jest odzwierciedlanie w życiu charakteru Boga. No to proste, nie? Po to zostałem stworzony. Jeśli chodzi o działanie z tego poziomu komunizmu, że masz się zachowywać jak zwierzę, czyli drugi punkt. Pierwszy, nie ma Boga, drugi, jesteś zwierzęciem i masz się zachowywać jak zwierzę. No to tutaj są takie rozporządzenia wykonawcze. Nie? Po pierwsze, trzeba odrzucić chrześcijańskie normy moralne. Pamiętacie tekst międzynarodówki? Na czym zbudujemy ten nowy świat? Na gruzach starego. Tak? Bo nie wiem, czy tam dobrze pamiętam. No, powinniście tu pamiętać dobrze. Trzeba zburzyć chrześcijaństwo. Trzeba odrzucić chrześcijańskie normy moralne w tym obszarze wychowania, czy tego związku ze społeczeństwem. Zaraz pokażę dlaczego. Trzeba odrzucić chrześcijańskie zasady wychowania. To jest pierwszoplanowy cel komunistów, jeśli chodzi o zdobycie ciebie, czyli młodego pokolenia. To hasło masz się zbuntować. Nie? To jest, zbuntował się diabeł, jego, że tak powiem, podstawową metodą działania jest zbuntować ludzi przeciwko Bogu, przeciwko prawdzie, przeciwko rodzicom. Nie? Dlaczego akurat komuniści wymyślili, czy realizują, bo nie wiem, czy oni wymyślili, czy diabeł im podsunął, tu można dyskutować, realizują ten problem. Dlaczego oni się nie na starcach skupiają? Dlaczego nie skupiają się nawet na ludziach dorosłych, dojrzałych? Dlaczego ta miłość do dzieci u nich tak kwitnie? Skąd pedofilia u komuchów? Bo pedofilia to właśnie ta miłość do dzieci. Skąd to u nich? Ano, oni
znają Boże zasady. A ta zasada przedstawiona jest, zobaczcie, w Księdze Przypowieści, 22 rozdział, 6 werset. Stoi tam tak. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Czyli co? Zaczniesz wychowywać komunistycznie starego capa, to co będzie? Nic nie będzie. Wzruszy ramionami, pójdzie dalej. Nie? Może się popuka w głowę, jak już się odwrócą ci komuniści z karabinami i bagnetem, nie? No starego to już tam nie bardzo... Oczywiście, no paru jełopów zawsze się znajdzie, no to tam nie chcę tego, ale mówimy o zjawiskach społecznych, czyli musimy masy ludzkie opanować, nie? Starym będziesz gadał, popukają się w głowę. Tych, którzy mają rodziny, dzieci, zaiwaniają i tak dalej, zaczniesz im opowiadać te komunistyczne bajki, popukają się w głowę. Bo oni już są zaprogramowani, można powiedzieć, do innego katalogu wartości, do innych celów. Dlaczego? Bo właśnie ktoś zrobił w ich życiu dobrą robotę w młodości. No kto? Bo zwykle to wina rodziców. Dlatego mówi się o toksycznej rodzinie i o różnych takich kucypałach. Nie? Rodzice na nas, wobec nas, oczywiście wiemy, że rodzice tam są obarczeni różnymi błędami, grzechami i tak dalej, zrobili dobrą robotę. Oni nas wychowali, inaczej mówiąc. Wychowali nas do ciężkiej pracy, wychowali nas do norm moralnych, wychowali nas do poświęcenia na przykład dla rodziny, czy w szerszym rozumieniu dla patrii, bo patria to jest ojcowizna, nie? Można powiedzieć, czyli szersza rodzina. Oni nas wychowali. Oczywiście w tym tam procesie wychowawczym kiedyś wspomagał ich Kościół i jeszcze państwo, ale rodzina była tą podstawą, bo chodziło o to, to już dzisiaj wszyscy wiedzą, że wartości dziecka kształtują się w pierwszych latach jego życia. Czyli mniej więcej 5, może 10 lat. Nie? Pierwsze 5-10 lat życia człowieka, to on już się nastawia. On będzie albo tu szedł. Może tam, wiecie, mieć różne błędy, wypaczenia, ale kierunek tego, w którą stronę on będzie szedł, kształtuje się gdzieś w okolicach tego 5 roku życia plus minus tam 3 czy 4. Nie? To Biblia już dawno podaje, dlatego tak ważne było wychowanie dzieci, dlatego jednym z przykazań, zobaczcie, czyli nawet w dekalogu znalazło się to czci, czyli szanuj ojca i matkę. Nie? Czyli to jest jeden z fundamentów cywilizacyjnych. Szanuj ojca i matkę. Czyli nie gardź, nie buntuj się, nie miej w dupie, tylko szanuj. Nie? To jest fundament cywilizacji. No i jeśli oni chcą zburzyć cywilizację, no to muszą zburzyć fundament. Muszą naruszyć właśnie ten proces. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie nawet w starości z niej. Dlatego komuniści, dopóki nie przejmą kontroli nad młodym pokoleniem, nad dziećmi, inaczej można powiedzieć, nie mają szansy zdobyć całego społeczeństwa, bo rodzina będzie ciągle odtwarzać zdrowych ludzi. Oni będą mieć telewizję, oni będą mieć wszystko, ale póki rodzina kontroluje wychowanie dzieci, owszem, 30% rodzin polegnie, nie? Ale 70% wygra. Dlatego trzeba coś z tym zrobić. To nie może tak być. No to proszę, co trzeba zrobić? Cel komunistów teraz to jest zniszczyć transmisję wartości. Owszem, przejęli uniwersytety, ale teraz najskuteczniejsza metoda wychowania, bo wiedzę można dostać na uniwersytecie, ale wychowania to już na pewno nie. To każdy z was wie, mieszkaliście w internatach, w akademikach i wiecie, żadnego tam wychowania nie ma i nie będzie. Nie? Wiedzę można zdobyć, ale wychowanie zdobyło się w domu albo nie. Albo cię rodzice wychowali, albo będziesz musiał naprawdę dużo guzów sobie, że tak powiem, w życiu obić, jak zrozumiesz te podstawowe prawdy, które inni, albo ty sam mogłeś przejąć od swoich mądrych rodziców. Nie? Trzeba zniszczyć transmisję wartości w rodzinie, czyli pomiędzy tym starszym pokoleniem a młodszym pokoleniem trzeba przerwać więź. To jest cel. Trzeba zabrać dzieci spod wpływu starego pokolenia, bo ono jest tym matecznikiem wstecznictwa, zacofania,
i wszelkiego, i tego chrześcijaństwa najgorszego. No. Tych wartości chrześcijańskich. No to trzeba coś z tym zrobić. No, tak jak mówiliśmy, przejęli państwo. Już dzisiaj, pamiętacie jeszcze jakśmy byli młodzi, to mówiło się o władzy rodzicielskiej. Nie? Dzisiaj nie ma już takiego pojęcia. Dzisiaj już zaczyna się używać jakoś piecza rodzicielska. Piecza rodzicielska oznacza, ty dawaj kasę, a my ci ukradniemy dzieci, czyli płać za kradzież swoich dzieci, czyli płać za wychowanie janczarów. To jest mniej więcej ta piecza rodzicielska i państwo niemieckie już tutaj jest wzorcem tego, jak to trzeba robić. Nie? Te Jugendamty to jest specjalna rządowa agencja, która ma kontrolować, by czasem rodzice nie przekazywali dzieciom chrześcijańskich wartości. To jest podstawowy cel tego urzędu. Nie? Czyli trzeba osłabić, a później zanegować władzę rodzicielską. Oczywiście no, o tym decyduje państwo, władza państwowa, rząd, no to trzeba było to przejąć, no to już się dzieje, już to w konstytucjach i tak dalej, ale oczywiście trzeba dać też odpowiednią taką obróbkę medialną, nie? Żeby ludzie się cieszyli z tego, nie? Żeby ludzie wręcz śledzili siebie nawzajem. Nie? Dzisiaj już to jest na porządku dziennym. Dzisiaj to jedni drugich śledzą, czy czasem rodzina nie stosuje chrześcijańskich norm wychowawczych. Jeśli stosuje dyscyplinę, jeśli uczy dzieci pobożności, to już jest targetem dla zarówno w Polsce, bo w Polsce już były odbierania dzieci właśnie za stosowanie dyscypliny, właśnie za chrześcijańskie wychowanie. To już się dzieje. To już jest właśnie Unia Europejska, o czym jako jedyny kościół w Polsce, a być może i w Europie oficjalnieśmy ostrzegali w 2003 roku. Sprawdźcie sobie, tylko Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, ta właśnie apokaliptyczna sekta ostrzegała, że tak właśnie będzie. To dzisiaj macie. Skumbrię w tomacie. Dokładnie tak jak mówiliśmy. Osłabić i zanegować władzę rodzicielską. Dalej następny punkt to jest, wiecie, oni, komuniści tak myślą, my możemy ich śledzić, możemy wprowadzić prawa, możemy w szkołach tresować naszych tych, wiecie, których dostaniemy tam już w wieku 7 lat, żeby donosili na swoich rodziców. Przecież już donoszenie na rodziców jest powszechne. Nie? Już szkoli się nawet chyba Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, nie pamiętam, która z tych komunistycznych jaczejek organizowała takie warsztaty dla dzieci w czasie wakacji. Nowoczesna? No, to wyższa odmiana komunistycznej Platformy. Takie warsztaty, jak donosić na swoich rodziców, jakie rzekomo ma tam uczeń dziecko prawa i teraz jak tylko rodzic złamie twoje prawa, leć do pana policjanta, on już tam pałą twoim rodzicom wyjaśni. Nie? To już się dzieje, ale oni, mówię ci rodzice, i tu z pozycji komunistycznych mówię, oni mają straszną broń. Oni kochają swoje dzieci. I dzieci ich kochają. To jest o pomstę do piekła woła. Jak to teraz zlikwidować? Jak sprawić, żeby rodzice znienawidzili swoje dzieci, a dzieci znienawidziły swoich rodziców? Bo wtedy nasz plan się uda. Nie? Bo zobaczcie, prawo to jedno, a oni mogą wejść do katakumb i tam kochać te swoje rodziny, kochać te swoje dzieci i przekazywać im dalej tę truciznę chrześcijańską, zabobon konserwatywny i faszyzm z rasizmem i z wafelkami Prince Polo razem. Musimy to zmienić. No, jaka metoda zmiany? Musimy zniszczyć więzi rodzinne, bo jaka jest metoda okazywania miłości? Gdzie się miłość pleni, mówiąc komunistycznym językiem? No właśnie za pomocą więzi. Czyli ludzie muszą być blisko siebie, muszą się spotykać, muszą mieć skoncentrowaną uwagę na sobie nawzajem, nie? Muszą mieć postawę szukania dobra, muszą doświadczać tego, że fajnie jest być razem z rodziną, nie? To też nawet śpiewamy w kościele, zobaczcie, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Trzeba to wszystko obrzydzić. Jak to zrobić? Po pierwsze, trzeba zagonić ludzi do roboty. Bo jak będą robić, to nie będą mieć czasu na fanaberię te
chrześcijańskie. Na rodziny, na święta, na czas z dziećmi, na różne takie rzeczy. No najpierw chłopów na 2 etaty. No ale to za mało, bo tu jeszcze zostały w odwodzie kobiety. I one poświęciły się tym dzieciom, one wychowywały, prały, sprzątały, rozmawiały z tymi dziećmi, pokazywały ich, goniły ich do roboty, przylały jak trzeba było. Nie może być. Trzeba się pozbyć kobiet z domu, bo to jest nasz największy klasowy wróg. No to co trzeba zrobić? Trzeba tak zrobić, żeby chłop tyrał na 2 etaty, a i tak było za mało. No to tak zrobili. Morawiecki, spółka, te barany z PiS-u, to łatajstwo podnosi podatki właśnie, żeby ten system nie zadziałał, ten system, gdzie chłop może zarobić na rodzinę. Oczywiście do tego jeszcze pójdzie, oprócz przymusu ekonomicznego, żeby kobieta musiała ciężko pracować poza domem i zostawiła państwu wychowanie swoich dzieci, nie? Musi jeszcze dojść propaganda. To, co wiemy, że szatan zawsze najniższe jakieś instynkty wykorzystuje, komunizm wykorzystuje takie różne egoizmy, jakieś niskie popędy i tak dalej. No to trzeba powiedzieć, że praca w domu to jest jakaś zniewaga. Nie? Trzeba przekonać kobiety, że pracując w domu jesteś gorsza. Że jak pójdziesz do biura, ci dupa urośnie większa od fotela dyrektorskiego w tym krześle, który tam będziesz całe życie siedziała, to jest twoje szczęście, nie? A jakbyś w domu śmigała między pralką a kuchnią, czekała na męża z gotowym obiadem, to jest właśnie najgorszy twój los. To jest coś, co nie możesz nigdy pozwolić, żeby cię w życiu spotkało. To jest twoje nieszczęście największe. Znaleźć kochającego męża i mieć rodzinę, której się poświęcisz. Poświęć się przerzucaniem papieru z kupy na kupę. Poświęć się parzeniu herbaty prezesowi. Niekiedy inne rzeczy też. To jest wyzwolenie. To jest prezent komunistycznego państwa i szczęście dla ciebie i całej ludzkości. No to się dzieje, nie będę temu. Dalej, następny punkt. Jeśli już nawet w ramach tego podziemnego, nielegalnego życia rodzinnego na 2 etatach chłop, na 1 etacie baba i jeszcze znajdą czas dla dzieci, no gdzieś po nocach zaczynają z nimi rozmawiać, bajki im na dobranoc opowiadają, modlą się z nimi, nie wiem, chodzą na spacery, czy mają czas na chomika, czy inne zwierzątko. Nie wolno do tego dopuścić. Dlatego kolejny pomysł komunistów to jest rozrywka. Najpierw będziesz harował jak wół, a potem się będziesz rozrywał. No zobaczcie, że z doktryną islamu jest to bardzo zbieżne, stąd i to powinowactwo. No i dzisiaj taki chłop umęczony pod Poncjuszem tym Morawieckim, nie? Na 2 etatach, przychodzi do domu, na żonę nie spojrzy, bo ona przecież nie miała czasu, to tylko mówi, tam masz coś se odgrzej, albo na mieście se zjadłeś, nie? Ona ogląda serial, no to on odpala PlayStation albo jakąś inną gierkę, no i się musi rozerwać. No i się rozrywa, nie? Dzieci oczywiście się rozrywają za ścianą, nie? Na swojej gierce. Nie? No to jest plan, to się naprawdę nie dzieje przypadkowo, nie? To jest plan zniszczenia rodziny i on działa. Ci ludzie się znienawidzą. To jest oczywiste. Oni będą się nawzajem denerwować, bo są przepracowani, a jak nawet są trochę wypoczęci, no to te inne ludzie to im przeszkadzają w ich świecie rozrywki. No kiedyś, co było na przykład jakimś takim fajnym sposobem spędzania czasu, nie? No na przykład wycieczki rodzinne. No to dzisiaj też zrobili, są wycieczki rodzinne. Tylko że kiedyś to się jeździało, jakiś tam zamek się zwiedzało, chłop tam opowiadał, tata opowiadał starodawne dzieje, jak druh, nie? W piosence harcerskiej, nie? Mama tam coś zrobiła, albo może też się znała na jakiejś architekturze, albo na sztuce, albo coś jeszcze pokazała dziewczynkom, o zobaczcie ten obraz, to tu taka historia. No właśnie w ten sposób kształtowały się więzi rodzinne, przekazywało się wartości. Dzisiaj gdzie jest wycieczka rodzinna? Do Disneylandu, nie? Lub jakiegoś odpowiednika. I teraz, ile czasu
tam się rozmawia dzieci z rodzicami w takim Disneylandzie. Ja nie byłem na takiej wycieczce, nigdy swoich dzieci do takiego czegoś nie zabrałem, ale może ktoś z was był. Ile czasu tam jest na rozmowę? Nie, bo jest atrakcja. Jest 0 czasu na rozmowę. Jedynie tylko, słuchaj, lecimy tam, bo tam to, coś. O takie rozmowy mogą być. Jak mniej więcej poziom komunikacji jak w hipermarkecie, gdzie promocja. Nie? To taka jest głębia. Mieliśmy okazję być, bo rozmawiamy o kościołach. Nie? Mówię, to jest temat rzeka. To ja naprawdę dzisiaj nie skończę, nie wyczerpię wszystkiego, to nawet nie ma takiej mowy. Byliśmy w kościele, takim mega kościele, gdzie była normalnie, nazwaliśmy to fabryką dla dzieci. Nie? Godzinę trwało nabożeństwo, tam nie wiem, parę tysięcy ludzi, fajniuśko, muzyka, panienki się wyginają ładnie, wszystko leci fajnie, kazanie nawet ciekawe, wszystko to w godzinkę, bach, bach, zapakowane, do domu następna tura, ale w tym czasie coś trzeba zrobić z dziećmi. Nie? I wyobraźcie sobie, że te dzieci były upakowane w takim wielkim kompleksie. Oczywiście tam bezpieczeństwo, to wszystko było bez żadnego zarzutu, miłość tych ludzi, ale jedno, co nam się rzuciło w oczy. Gdzie był czas na refleksję? W ciągu godziny te dzieci miały odwiedzić kilkanaście chyba stacji, takich, gdzie były różne atrakcje. Przeróżne, fajniuśkie atrakcje. Dla dzieci w moim pokoleniu to jedna taka atrakcja na miesiąc by wystarczyła. A oni w ciągu godziny mają 15 tych atrakcji. Są przeprowadzani jak pączki w tej fabryce donatów, nie? Tu bach jedzie 3 minuty na tej stronie, później bach odwracamy, 3 minuty z drugą stronę, bach odsuszanie, bach tu lukier albo ten. No tak to wyglądało, no. 0 refleksji. To dziecko wyjdzie z tego kościoła, pójdzie do domu, no coś się działo, ale żadnych więzi z nikim. Bo to jest jak kombajn działa. One są przywiązane do sznurka, czy idą za linkę, się trzymają. W te grupy wieku tamtych dzieci było kilkaset naraz. Nie? Fabryka dzieci. To już jest w kościele. Żadnej refleksji, żadnego zastanowienia. Coś do umysłu tam zostanie rzeczywiście, bo oni tak działają, żeby, wiecie, na pamięć oddziaływać, powtarzane pewne rzeczy. To wszystko tak, czyli element edukacyjny jest. Tego nie neguję i nie chcę powiedzieć, że to jest zła robota wszystko, co tamśmy widzieli. Ale jedno jest pewne. Te dzieci nie mają więzi. Te dzieci są zewnętrznie przywiązane sznurkiem i wypadają, nie mając przyjaciół, nie mając drucha, borucha, którego słuchają z otwartą gębą i tak dalej, bo cały czas jest atrakcja zewnętrzna. Czyli rozrywka w nadmiarze jest też, zresztą tak jak wszystko, nie? W nadmiarze jest też narzędziem niszczenia więzi międzyludzkich. Nie? Trzeba odwołać się do najniższych, tu punkt 3, mówię, osłabić, zanegować władzę rodzicielską, zniszczyć więzi rodzinne przez system ekonomiczny, przez emancypację kobiet, przez kult rozrywki. Teraz trzeba odwołać się do najniższych instynktów młodego pokolenia. Czyli celem tych zboczeńców komunistycznych jest dzisiaj Czarny Piątek, mieliście PiS, to dopiero jak myśmy zaczęli bić na alarm i kilka jeszcze innych organizacji, to oni zaczęli się brać do roboty. To tak samo jak teraz projektują 12 listopada jako dzień wolny, bo oni nie wiedzieli, że 12 listopada w przyszłym roku to w poniedziałek wypadnie. Oni się dowiedzieli w zeszłym miesiącu. No to tak samo walczą z Czarnym Piątkiem w szkołach, nie? Zobaczyli, że tutaj nawet ksiądz Rydzyk się wnerwił. Najpierw ja się wnerwiłem, później Rydzyk obejrzał znowu jak nie Reagan, tylko przepraszam, Trump idź pod prąd i przywalił im normalnie z bańki to samo. Mówię, to przez was pisowcy, to i Rydzyk im to już powiedział, czyli do ludzi dociera to kłamstwo tej. No to oni tam zaczęli nagle, tu się pobudzili, to minister, już piszą, nie? Za 3 dni przed tym całym Czarnym Piątkiem, czy tam jak się on tam nazywa, tęczowym, to dla mnie to jedno i to samo. Czarny też był i też mniej więcej miał dokładnie taki sam cel. Trzeba do najniższych instynktów młodego pokolenia sięgnąć. Trzeba rozbudzić dzieci seksualnie w wieku jak najniższym, najlepiej przedszkolnym. Wtedy już nic do głowy im nie będzie wchodzić. To jest prosty cel komunistów dzisiejszych. Nie? No, taki 4. punkt, jaki sobie przygotowałem, to trzeba ośmieszyć wartości starszego pokolenia. Trzeba ośmieszyć starość jako zjawisko. Trzeba propagować kult młodości, a starych to tylko pokręconych, głupich i wrednych pokazywać. To pamiętacie TVN, jak próbował kompromitować na przykład wartości patriotyczne czy konserwatywne, jeśli chodzi o różne zgromadzenia Radia Maryja czy telewizji
trwam, to zawsze stary, zwariowany dziadek albo jakaś dewotka zajmowała główny kadr. Nie? W Biblii starość pokazana jest jako coś, z czego możemy być dumni. Siwy włos to jest oznaka dojrzałości. To jest oznaka doświadczenia. Skąd się biorą siwe włosy? Podobno ze stresu. Czyli ten człowiek wiele przeżył. Nie? No niektórzy tam może genetycznie mają takie, śmakie, ale ogólnie siwizna oznacza, że ten człowiek wiele przeżył, wiele widział i dlatego może służyć doświadczeniem. Kiedyś dzieci szły do dziadka i nie mówię tego z tą złotą plombą piromana starego, który dom z wychodkiem tam posprzątał, po ciosie młotkiem i tak dalej. Ale ja pamiętam, moja młodość, to ja się garnąłem do starszych ludzi, żeby słuchać, co mają do powiedzenia. I zawsze to było dla mnie niezwykłe przeżycie, które do dzisiaj pamiętam, co opowiadali o wojnie, co opowiadali o 70 roku tam na Wybrzeżu, co opowiadali, co się dzieje z zagranicy, jak wygląda ten świat za komunistyczną żelazną kurtyną. To wszystko chłonąłem, często nielegalnie, nie? Ze świata dorosłych. To samo widziałem u swoich dzieci. Akurat Kościół się spotykał w naszym domu, czyli oprócz różnych spotkań takich normalnych, to jeszcze były jakieś tam ciekawe dyskusje, spotkania, takie, gdzie różne trudne sprawy musieliśmy rozważać, no to dzieci się wysyłało do łóżek. No i one miały różne techniki, żeby uczestniczyć w tych spotkaniach. To już nie będę tam opowiadał, ale widać było, że w zdrowej rodzinie, w zdrowym społeczeństwie to młodzi z otwartymi gębami nie oglądają tam, wiecie, jakieś Facebooka i gry komputerowe, tylko chcą przynajmniej odrobinę wejść w świat dorosłych, bo tam się rozgrywają ciekawe rzeczy. To jest normalne społeczeństwo. A to, które jest dzisiaj budowane, świat starych, to jest nudny. Taka scena z Pogody chyba na jutro, nie? Jak ten Sztur przychodzi do tej swojej córki chyba, nie? I coś tam, chodź, ja ci powiem coś o życiu. Tam, co ty masz powiedzieć, czego ja nie znajdę w internecie? Taka scena. Oczywiście no to taki trochę pastisz, nie? Takie przesada, ale to właśnie jest cel propagandy komunistycznej dzisiaj. Przekonać młodych ludzi, że świat stary, świat ten konserwatywny, świat chrześcijański to jest nuda, to są ograniczenia, to jest smutek, to jest pozbawienie cię prawdziwej radości życia. Puszczaj się na każdym rogu, to jest właśnie plan na twoje życie. Naćpaj się, nachlaj się, to są prawdziwe wartości. Oni chcą, oczywiście, jeszcze ciągle walka trwa, jeszcze nie wszystkie dzieci stracone, jeszcze nie wszystkie rodziny zainfekowane, ale widzimy, że postęp komunizmu w ostatnich latach nastąpił ogromny. Pokazywałem już w liście do Rzymian, że zbuntowanie dzieci przeciwko rodzicom to jest plan, ale czyj plan? Zobaczcie list do Rzymian, 1 rozdział, 20 werset, tam jest o stworzeniu, bo niewidzialna Jego istota, chodzi o Boga, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata, czyli po pierwsze stworzenie świata jest faktem, i od stworzenia świata potęga Boga w przyrodzie, w Jego dziele może być oglądana i poznana umysłem. Takiż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Czyli pierwsza grupa, czy pierwszy prąd to jest zanegowanie boskiego stworzenia. Ale zaraz potem idzie drugi prąd teologiczny, 23 werset z 1 rozdziału listu do Rzymian. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet różne zwierzęta. Zobaczcie, dzisiaj te dwa kierunki, ten naturalistyczny, czyli świat nie został stworzony przez Boga, powstał z gotowania w zupie prebiotycznej, i kierunek bałwochwalczy Kościoła katolickiego zespoliły się w jedno. Jako dowód pokażę wam księdza Janusza Chyłę. To jest jeden z takich właśnie księży wysłany na front młodzieżowy.
na front Twittera. I kiedy my, akcję, chcesz zniszczyć lewactwo, uderz w fundament. Akcja nie pochodzę od małpy. Pokaż, że nie w wyniku gotowania, nie w wyniku procesów naturalnych powstał człowiek, tylko jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Hasło nie pochodzę od małpy. Co pisze ksiądz katolicki, wysłany na front propagandy przez biskupów? Ksiądz Chyła pisze tak. Bez sensu i szkodliwa jest akcja nie pochodzę od małpy. Bez sensu i szkodliwa. 2 określenia. No to jak coś jest bez sensu, to jak może być szkodliwe? No ale dobra, no to już jakaś logika księdza Chyły. Ale ta logika idzie dalej. Teoria ewolucji nie ma żadnego znaczenia dla wiary. To już jest manifest, przepraszam, nie komunistyczny, tylko manifest katolicki dziś. Teoria ewolucji nie ma żadnego znaczenia dla wiary. Niech zajmują się nią naukowcy. No ale zaraz. Jeśli teoria ewolucji nie ma żadnego znaczenia dla wiary, to jak akcja nie pochodzę od małpy może być szkodliwa? No bo to nie ma żadnego znaczenia, no to... No ale dobra, logiki to tam nie znajdziesz, to jest propaganda kato-komunistyczna. Zobaczcie, jak Kościół katolicki już ręka w rękę idzie z komunistami, walcząc z chrześcijaństwem, z fundamentami chrześcijaństwa. To pokazuje list do Rzymian. Najpierw odrzucili prawdę o stworzeniu. Potem zaczęli oddawać cześć bałwanom, a nie prawdziwemu Bogu. To Kościół katolicki. I później razem, to możemy zobaczyć, co robią. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Czyli rozwijają to w następne pokolenie. Następuje odtworzenie tego systemu. To jest ich cel. Zniszczyć młode pokolenie. Bo tak jak powiedzieliśmy, jeśli człowieka wychowa się, to co z nim później będzie? Jeśli się go właściwie wychowa, pamiętacie z Księgi Przysłów? Nie zejdzie nawet w starości od tych wartości. On będzie, może wiecie, raz upadał, raz powstawał, ale ten kompas moralny, on będzie szedł w tym kierunku. Nie na wschód, tylko do Ameryki. Na zachód będzie. Nie? Skąd, Bido, skąd idziesz? No co się pytasz, jak wisz? Nie? Bangladesz, nie? Teraz właśnie pani premier Szydło, dokładnie jej pani minister chyba Zalewska, podpisała umowę z Bangladesz. To już jakiś tam 2006 rok, to nie teraz, znaczy 16, przepraszam, to nie teraz, to parę lat, 2 lata temu, nie? Kiedy jeszcze PiS w tej szacie takich prawicowców, nie? Podpisał umowę z Bangladesz na przyjmowanie nachodźców. Pamiętacie, jak niedawno taki odmózg z Radomia opowiadał, że to turyści przyjechali z tych Bangladeszów, tu różnych, nie? Z bogatych krajów arabskich i zwiedzać nasze góry i doliny i tak dalej, i to ze smutkiem największym, bo to największe rozczarowanie, minister Macierewicz kłamał, bezczelnie kłamał Polaków, mówiąc, że nachodźcy to nie jest zjawisko multikulti w Polsce. Oni tylko sezonowo przyjechali zebrać nasze jabłka. I zaraz z pierwszymi przymrozkami wyjeżdżają. Dzisiaj rodzice tej dziewczyny, która została znaleziona martwa, właśnie zamordowana przez nachodźców, już wiedzą, że zostali okłamani. Na razie tylko oni. Czy Polacy się przebudzą? To jest pytanie. To jest pytanie polityczne, społeczne. A my jeszcze przejdźmy na koniec, na chwilę, bo temat jest rzeka. Temat jest... Dzisiaj wszystkie kościoły w świecie powinny studiować ten temat. A ile dzisiaj o tym mówi? No to już sobie sami posłuchajcie, przejrzyjcie ofertę innych kościołów. Ja przejdę jeszcze krótko do zadań dla Kościoła. Jak Kościół? Jeśli Kościół chce zachować swoją rolę światłości świata i soli ziemi, co musi mieć, co musi robić? Po pierwsze, Kościół musi mieć pełną świadomość celów i metod wroga, czyli dzisiaj komunizmu diabelskiego. Kościół musi mieć pełną świadomość celów i metod wroga. Dzisiaj tylko liznęliśmy temat. To naprawdę
powinien być jeden z podstawowych wydziałów Uniwersytetu Chrześcijańskiego. To jest właśnie komunistyczne zwiedzenie i jak się przed nim ochronić. Znacie taki wydział na którymś z chrześcijańskich nawet wydziałów? Na Liberty. Na Uniwersytecie Liberty rzeczywiście coś takiego się dzieje. Tam w każdym tygodniu 3 razy chrześcijanie, studenci są zbierani na takie konwokacje, gdzie oprócz chwalenia Boga, śpiewania, mają porcję solidnej wiedzy o świecie, wiedzy politycznej, wiedzy, co się dzieje, jakie są plany wroga i jak my mamy się przed nimi ratować. Czyli jest parę miejsc w świecie, gdzie to się dzieje, ale są to jeszcze miejsca nieliczne. W większości kościołów jest jak na Titanicu. Już zderzenie z skałą jest, rozpruta burta, woda się wdziera, a mówią, że to tylko większy deszcz pada. I nie należy się przejmować, podkręćmy głośniej walc i tańczmy dalej. Nie? To się dzieje w większości kościołów. Podstawa biblijna, 2 list do Koryntian 2:11. Aby nas szatan nie podszedł, apostoł Paweł mówi, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Zamysły szatana się zmieniają w zależności od kultury. Dlatego Kościół musi podążać za zmianami kultury i śledzić strategię diabła w swoim pokoleniu, żeby być do nich przygotowany, żeby wyprowadzić kontruderzenie. Czyli pierwsza rzecz, pełna świadomość celów i metod wroga. Dzisiaj globalizmu, komunizmu. 2. Kościół musi opracować nowoczesne metody uratowania rodziny i transmisji wartości ze starszych na młodszych. No bo to jest cel diabła. Tu uderzyć, zbuntować młodych przeciwko starym. Czyli Kościół musi rozwinąć nowoczesne metody przeciwdziałania temu celowi i zbudować silny pomost między starymi a młodymi w kościołach. Będziemy jeszcze na najbliższym zjeździe chrześcijan 9-11 listopada więcej o tym mówić. Już zapraszam wszystkich z grup biblijnych. Kto jeszcze nie jest w grupie biblijnych, niech się szybko zgłosi do najbliższej czy bezpośrednio do nas. Będziemy ten temat jeszcze rozwijać. Jak atak na Kościół przeprowadzony jest, żeby zniszczyć więź między młodymi a starymi, żeby transmisja autorytetu nie szła z góry na dół, tylko od komunistycznych autorytetów do rebelii w społeczeństwie, do rebelii w Kościele, bo to jest prosty cel. 3. punkt. Kościół musi przygotować elitę polityczną, by odzyskać państwo z rąk komunistów. Można jakiś czas żyć w w katakumbach, ale trzeba się przygotować do wyjścia z katakumb. O tym mówił już kardynał Zen, zdaje się, ten, który walczy z komunistycznym papiestwem w Chinach. On powiedział, nie idźcie za papiestwem, mówi do katolików. Nie gódźcie się na układ z komunistami. Mówi, zejdźcie do katakumb, ukryjcie się przed Watykanem, ukryjcie się przed rządem komunistycznym. I czekajcie, to trochę mi się ten plan nie podoba, czekajcie, aż komunizm upadnie. Nie czekajcie. Kościół ma działać, a nie czekać tylko. Czyli 3. punkt, o tym mówimy wielokrotnie, ale cały czas apeluję, Kościół musi się wewnętrznie oczyścić. Kościół musi się wewnętrznie oczyścić, żeby świecić. Apostoł Paweł tak to ujął. W liście do Tytusa, 1 rozdział. Wielu bowiem jest niekarnych. Zobaczcie, tu mówiliśmy o dyscyplinie. Ci są zbuntowani, niekarni. Pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. I tu Paweł mówi, trzeba z nimi podjąć dialog. Trzeba próbować ich przekonać. Trzeba dać im szansę obrony swoich przekonań. No otwórzcie sobie. Trzeba im zamknąć ryj! To jest apostolska nauka. Diabeł nie może mieć miejsca w kościele. Jego nauka nie może być głoszona w kościołach. Trzeba zatkać gęby, gdyż oni to całe domy wywracają. I tak dalej, i tak dalej. Tym optymistycznym akcentem zakończę. Możecie dalej, zachęcam do tego, dyskutować o metodach, jak zamknąć ryj
diabłu i jego agentom w kościołach. Do zobaczenia. Pozdrawiam.